Środa, 6:57. Okno zamarznięte. Aż normalnie chce się wyjść z rana z pieskiem. Zapraszam. Znowu wyczołgałem się z swojej jaskini programistycznej na dzień i miało być jasno, ładnie, słonecznie, ciepło, a jest zimno, ponuro, brzydko, bez sensu. Także nie wiem, po co dochodziłem. Gdyby nie to, że postanowiłem robić te kroki, to bym pewnie nie wyłaził dzisiaj. No, więc idę przed siebie. Jeszcze przy okazji odbiorę paczkę. Zaniosę ją gdzieś. Miałem dzisiaj coś wam pokazać. Widziałem gdzieś tam KDN Live, że jest filtr Technicolor, który podkręca kolory, tak jak były kolory w filmach amerykańskich w latach 30., 50., któryś tam dawno, kiedy się pojawiał kolor, Technicolor tak zwany. Więc być może zaraz się pojawi, także obserwujcie ekran za 5, 4, 3, 2, 1 plup. Teraz się powinny kolory pojawić. Jak się nie pojawiły, to znaczy, że tego filtra już nie ma, albo go nie znalazłem, albo nie wiem go użyć. A jak się pojawiły, to teraz możecie kontemplować wspaniałe zielone kolory za mną. Przejeżdżający samochód. Moje ubranie wielokolorowe. W temacie projektów programistycznych to w sumie chwilowo się poddałem. Nie mam pomysłu, co robić. Natomiast stwierdziłem, że zrobię trochę, odwrócę może sytuację i sprawdzę, jak teraz wygląda game dev, czyli tworzenie gier komputerowych. I okazuje się, że wygląda całkiem fajnie. I przez chwilę zastanawiałem się nad użyciem frameworka, czy też silnika Unity, ale okazało się, że jest też fajny open source'owy silnik Godot, czyli tam po angielsku na to mówią Godot, czy jakoś tak. No i też się da tam programować fajne gierki. No to znaczy się, czy fajne, to się okaże, ale jest normalny silnik, który pozwala tworzyć normalne gry wydawane na Androida, na Steam, normalne płatne gry 3D i 2D, więc tak sobie zacząłem tam grzebać. No i programuje tam się zupełnie inaczej niż w programowaniu aplikacji. Programowanie aplikacji często jest tak od dołu, że zaczyna się z prostymi narzędziami i się rozbudowuje, a to jest odwrotnie. Dostaje się od razu gazyliard funkcji gotowych, jakichś obiektów, klas, wszystkiego, które już jest zdefiniowane i które już działa. Trzeba wiedzieć, co użyć, jak użyć, kiedy użyć, z czym połączyć, do czego włożyć i tak dalej. Także zupełnie inna zabawa. Natomiast zaczyna to wyglądać zupełnie inaczej niż kiedyś to wyglądało. No, kiedyś to faktycznie trzeba było wszystko kodować od zera. I nawet jak się miał jakiś silnik graficzny, to też trzeba było kodować tam wszystko od zera. A teraz to można sobie oglądać jeden z gazyliarda tutoriali na YouTube, czytać artykuły na blogach, które są dedykowane samemu temu silnikowi Godot, ale też sama tutorial na temat tworzenia na przykład grafiki, czyli tam powiedzmy pixel artu na przykład. Jeszcze nie czytałem nic o tworzeniu muzyki, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale podejrzewam, że też cała masa tutoriali, też cała masa narzędzi, które pozwalają coś takiego robić. No i jest też jeden ciekawy temat tutaj w tym. Na przykład ja dość dobrze znam się na programowaniu. W szczególności interesuje mnie uczenie maszynowe i jak wszedłem w game dev, w tworzenie gier, to odkryłem, że to jest zupełnie inny, o wiele większy świat, bo no tutaj nie ma żadnych reguł. Robisz co chcesz, jak chcesz, a w uczeniu maszynowym dość szybko te reguły się pojawiają. One oczywiście nie są wymagane, natomiast zostało już sprawdzone, że robienie czegoś w inny sposób nie przynosi żadnych efektów. Więc prędzej czy później wpada się w taką jakby niszę, gdzie się po prostu tworzy pipeline trenujący, pipeline walidujący, pipeline testujący i się te dane przerabia, obrabia, tworzy i się na nich testuje, porównuje wyniki i tak w kółko, i tak w kółko. A w game devie okazuje się, że no sky is the limit tak naprawdę.
Bo nawet jeżeli silnik czegoś ci nie wspiera tutaj, to możesz sam kontrybuować, bo Godot jest projektem open source, więc jak czegoś ten silnik dla ciebie nie może zrobić, to możesz zrobić tak, żeby mógł to zrobić. Także no, fajna sprawa. Także chyba tyle. Nic więcej się nie dzieje. Praca, kroki, spanie, trochę życia. No i tak w kółko i w kółko i w kółko. Ale wierzę, że nie jestem tutaj wyjątkiem. Że to raczej dotyczy wielu z nas, więc chyba nie ma też sensu tego jakoś strasznie powtarzać, jakoś strasznie na tym ubolewać. Po prostu tak to wszystko wygląda. No, także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam Cię do kolejnych. Kto wie, może za 2 miesiące zaczną się pojawiać dev vlogi, gdzie będę omawiał, jaką grę tworzę. Może Marcin dołączy, będziemy we dwójkę coś tworzyć, a może projekt umrze i już nigdy o tym nie słyszycie. Czas pokaże. Hej!